moje czesne za szkołę. Czyli zarąbiste mieszkanie w Polsce, na przykład w Olsztynie. Na przykład w Olsztynie, tak. Zdecydowanie. Za taką kasę to chyba moi rodzice w sumie dom postawili. Miałaś taką sytuację, że trafiłaś, Karolina, do szpitala, prawda? Po około 2 tygodniach dostałam oficjalny rachunek, który został mi wystawiony przez szpital. Kosmiczne pieniądze. Musiałaś to zapłacić z własnego portfela? Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Nowego Jorku, ze Stanów Zjednoczonych. Moi drodzy, dzisiaj będzie podjęcie tematu, który od zawsze budził we mnie masę pytań. A mianowicie dziś spotkam się z Polką, która nazywa się Karolina i która studiuje już kilka lat tutaj na Columbia University. Jeden z bardziej poważanych uniwersytetów w Stanach, ale i w Nowym Jorku, albo i w Nowym Jorku i w Stanach. Więc jestem ciekaw tego, jak przebiega edukacja. Zadam Karolinie milion pytań, miliard, tryliard pytań, tak żeby przybliżyć Wam tenże temat. Wam i sobie. Wejście na kampus, na uniwersytet jest tutaj właśnie. Mam taki specjalny kod, Karolina mi go przygotowała, więc jestem szczycha dzisiaj. I zaraz właśnie idziemy spotkać się z Karoliną. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę. Moi drodzy, ślad węglowy, czyli komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej. Poczta sandałowa, nic innego. A jak jesteście, bo się zgubiliście w czeluściach internetu, no to moi drodzy, subskrypcje, żebyście nie przepadli i zawsze byli na bieżąco z kierownika filmami. Columbia University ID Required, czyli trzeba pokazać swój dokument. Oczywiście mnie tutaj sprawdzono, zeskanowano wszystko, no i jestem, słuchajcie, jestem. Normalnie z ulicy tutaj bym nie wszedł, ale jestem. W sensie jesteśmy. Więc teraz pozostaje nam znaleźć naszą rodaczkę. Proszę bardzo. Kampus w całej okrasie. No będę musiał zapytać Karoliny, dlaczego nie wybrała na przykład Politechniki, tudzież Uniwersytetu w Białymstoku. Ja wiem, że to może tutaj wyglądać z rozmachem, ale tam też z rozmachem wygląda. No. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć. Karolina. Karolina Wiesiołek. Bardzo mi miło, Karolina Wiesiołek. Polka, która studiuje na Uniwersytecie Columbia Witam w Nowym Jorku. na moim uniwersytecie. Witamy serdecznie. Cześć, bardzo miło mi. Karolina, czy jak masz egzaminy, przychodzisz tutaj się modlić do kościoła? Bo tutaj widzę, że macie czasami. kaplicę. Jest kaplica. No Ja i- nigdy w środku nie byłam, możemy wejść do środka. Ej, nie byłaś? Nigdy nie Czyli byłam. tak dobrze ci przez te 6 lat idzie? Te 3 lata najwidoczniej. Chyba 3 mam ale- farta. No dobra, to poczekaj, to od początku. Skąd jesteś w Polsce? Z Olsztyna. Z Olsztyna! Tak jest. Mazury! Zgadza się. O matko, no dobra, i kiedy przyjechałaś tutaj do Stanów? Do Stanów przyjechałam 6 lat temu. Przyjechałam na program Au Pair. Au pair. Czy wiesz, co to jest program Au Pair? Chyba, czekaj, coś z opieką? Opieką dzieci? Z opieką nad dziećmi, zgadza się. A więc przyjechałam na program Au Pair, wprowadziłam się do rodziny, która mieszkała na Brooklynie i teraz też mieszkam w tej okolicy mniej więcej, uwaga, śmietnik. O, ja tutaj, wiesz, ruch prowadzę, ale spoko, dawaj. Wprowadziłam się do rodziny, która mieszkała na Brooklynie, oni mieli 2 córki, ja tymi córkami się opiekowałam. Amerykanie? Amerykanie. A w sumie tata był Francuzem, ale te dziewczynki tylko po angielsku rozmawiała, więc takie w sumie fake francuski może. Generalnie rodzina była bardzo w porządku, zostałam z nimi na prawie 2 lata i w ciągu mojego 2 roku postanowiłam rozpocząć studia w Stanach. Zapisałam się na jeden uniwersytet, po 2 latach przeniosłam się z tamtego uniwersytetu A gdzie się właśnie na... zapisałaś? Tak podpytam, bo ja w ogóle, wiesz, jestem blady, jeżeli chodzi o to wszystko tutaj. Pierwszy uniwersytet, na który się zapisałam, to tak naprawdę jest akurat Community College. Takiej szkoły w Polsce nie ma. To jest szkoła 2-letnia, która przygotowuje do zawodu danego, która przygotowuje do rozpoczęcia studiów 4-letnich. A więc byłam w tamtej szkole 2 lata.
ukończyłam z bardzo dobrym wynikiem, ale więc dlatego Kolumbia mnie przyjęła, bo miałam dobre wyniki w nauce, dobre referencje, no i właśnie po tych 2 latach przeniosłam się na ten uniwersytet. I jestem tutaj od 3 lat. Czyli w sumie twoja edukacja to już 5 lat tutaj. Zgadza się. Przyjechałaś z angielskim dobrym, słabym, średnim? Chyba był całkiem niezły, ale bałem się rozmawiać z ludźmi. To chyba jest właśnie najtrudniejsze, prowadzenie tej rozmowy z tubylcami. Oni mają swój slang. To nie jest taki sam język, którego uczysz się w szkole. A więc było ciężko, ale Ale się udało. udało. Czy jak żartujesz sobie, to już czujesz takie flow, że możesz po angielsku żartować po takim czasie? Chyba tak. No właśnie, mój współlokator Piotr mówi tak, jak chodzę na randki. Piotr, pozdrawiam cię serdecznie, oglądasz to Pozdrawiamy pewnie. Piotra. Tak, jak chodzę na randki, no to brakuje mi trochę słów, trochę angielskiego. No i w tym trochę jest może prawdy, nie? I, faktycznie ten język może ograniczać bądź rozwijać. Tutaj mówisz, że nie przychodziłaś się modlić na egzaminach. Jeszcze się nie zdarzyło. Ej, no dobra, to idziemy, no to słuchaj, to jesteśmy razem pierwszy raz w sumie w takiej Razem sobie kaplicy. zwiedzimy. Czyli nie jest aż tak ciężko może, co? Na tych... Jest ciężko, ale wydaje mi się, że może są inne sposoby na rozluzowanie. Chyba. Każdy sobie wybiera. Ej, słuchajcie, w ogóle nikt... Jest pusto. No jest pusto, no myślę, że chyba wszystkim tak dobrze idzie. Ale jest ładnie. To prawda. Tutaj można by było się wyciszyć. Chyba tak. Albo przespać się. To ja idę coś odprawię. Karolina, jak to jest? Tutaj możesz na uniwersytet przyjechać, przylecieć na wiele sposobów. Na przykład tak jak ty przyleciałaś na ten wolontariat jako opiekunka. Alper, nigdy nie potrafię tego wypowiedzieć. Alper. Au pair, tak? Coś- Ale może być au pair albo jak kto woli. Ewentualnie zielona karta. To znaczy zielona karta, z tego co ja wiem, upoważnia do legalnej przeprowadzki do Stanów. Ja akurat w tym momencie jestem na wizie studenckiej, a więc to jest wiza F1. Wróciłam po tę wizę do Polski w 2020 roku, pod sam koniec roku, a więc w czasie pandemii. Kolejek w ambasadzie nie było, bo nikt nie mógł wyjeżdżać. Ja wizę dostałam i dostałam pozwolenie na przyjazd do Stanów. Granice były zamknięte. Ja akurat dostałam tę wizę jako wyjątek i dostałam pozwolenie przyjazdu do Stanów. Czy takie pozwolenie pozwala pracować legalnie tutaj? To jest zupełnie co innego. Pozwolenie o pracę dostaje się od szkoły, tak jak w moim przypadku. Musiałam aplikować o pozwolenie o pracę, dlatego mogę wykonywać zawód, który w sumie teraz też się uczę w pewien sposób. Ale takie pozwolenie dostaje się od szkoły w czasie nauki. Trzeba zaznaczyć, że cała masa Polaków, którzy są tutaj w Stanach, są nielegalnie i całkiem sobie dobrze radzą, nie? No, pewnie mają jakieś kontakty. Ja takich kontaktów nie miałam, musiałam załatwić wszystko drogą legalną, ale udało się. Co tu robisz? W sensie, co studiujesz, gdzie pracujesz i dlaczego to wybrałaś? A więc może zacznijmy od początku. Zacznijmy od powodu, dla którego w ogóle wyjechałam z Polski. Wyjechałam zaraz po liceum, w sumie po 3 miesiącach od napisania matury, a wyjechałam dlatego, że nie wiedziałam, co chcę robić w swoim życiu. I zamiast pójść tą normalną ścieżką wybrania jakichś tam studiów albo zdecydowania się na coś konkretnego, postanowiłam po prostu wyjechać. Pewnego dnia powiedziałam rodzicom, że wyjeżdżam. Oni myśleli, że ja wyjeżdżam gdzieś do Krakowa na jakieś studia, a ja powiedziałam, że wyjeżdżam do Nowego Jorku. Jakie było ich zdziwienie. I tak jakoś poszło, załatwiłam wszystko, co musiałam załatwić, wyjechałam i pierwsze studia, które rozpoczęłam i byłam na tych studiach przez 2 lata, te studia ukończyłam, była to biotechnologia. Teraz na Kolumbii studiuję biologię, a więc jest to troszkę szersza dziedzina. Po tych studiach mogę wybrać się na magistra, coś bardziej konkretnego. Jeszcze nie wiem, co to mogłoby być. Czas pokaże, mam jeszcze czas. A ile się studiuje? Robisz tutaj taki licencjat, prawda? Takie 3 lata? Tak, teraz robię licencjat. Zazwyczaj wychodzi to około 3 lat. U mnie to będą 4 lata tutaj na Kolumbii, jak kończę ten mój licencjat. Tak.
Okej, i później co, magisterka 2 lata? Magisterka jest dwuletnia, można ją zrobić w rok, w 1,5 roku, bo niektóre zajęcia można przepisać z studiów licencjackich, a więc to zależy jak komu Czyli co jak się uda. ktoś jest w stanie z 2 lat zrobić 1,5 roku, to jest w stanie dużo zaoszczędzić. To się zgadza. To ludzie tak Ale kombinują. to w sumie zależy, bo tutaj na Kolumbii płaci się za kredyt. A więc każde zajęcia mają określoną ilość kredytów. Kredyty wzrastają wraz z trudnością zajęć. A więc tak jak ja w tym momencie biorę 14 kredytów, no to 14 razy cena za kredyt i to jest moje czesne za szkołę, za ten semestr. Semestr. Tak jest. Strzelam teraz. 20 000 za semestr? Wyżej. 30? No prawie. O matko. Trochę wyżej. Okej, nie będę tego przeliczać przez 4 zł, bo przez semestr... Nie róbmy tego. Tak jest, bo trzeba zaznaczyć, że w roku mamy semestrów 2. W roku są 2 semestry, ale można też uczęszczać na semestr zimowy, czy też semestr letni, jak ktoś ma czas i ma chęci, ale nie trzeba. Można zrobić sobie wakacje. Pewnie, czyli tak, czyli przez rok trzeba tutaj zostawić około 60 000 dolarów, a Zgadza się. przez 3 lata licencjatu trzeba zostawić 180 000 dolców. Czyli zarąbiste mieszkanie w Polsce, na przykład w Olsztynie. Na przykład w Olsztynie, tak. Zdecydowanie. Za taką kasę to chyba moi rodzice w sumie dom postawili, a w sumie i pewnie za 3 razy mniej. Jest to drogi interes, ale trzeba pamiętać, a wydaje mi się, że nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Trzeba pamiętać o tym, że te duże uniwersytety dostają wiele grantów, dostają wiele prezentów od osób indywidualnych, od przedsiębiorców, od biznesmenów, a więc szkoły mają pieniądze na to, aby wspierać uczniów w opłaceniu tego czesnego. I taką pomoc ja otrzymałam. Czyli znałaś kogoś, bądź wygrałaś jakiś konkurs? Aplikowałam o stypendium i te Okej. stypendium otrzymałam. Super, super. I te stypendia zależą od różnych czynników. No na przykład w tym roku musiałam aplikować o stypendium po raz kolejny i musiałam podać ile zarabiam, jakie są moje zwroty podatkowe, musiałam podać ile zajęć w trakcie semestru zamierzam się podjąć, a więc jest wiele czynników, które wpływają na to, jakie stypendium się otrzyma. Czyli z takiego grantu otrzymujesz 100% dofinansowania? Można otrzymać 100%, ja mam około 50%. No to super. A więc jest to bardzo duża pomoc. Całą resztę sama płacę z tego, co zarabiam. Bo pracujesz. Bo pracuję. Czas na temat związany z pracą. Czy w Stanach, czy może nie ogólnie w Nowym Jorku, bo jesteś tutaj, czy ciężko się szuka pracy dla młodego człowieka? Myślę, że może to być ciężkie. Jest to związane, przynajmniej tutaj w Nowym Jorku, jest to związane z tym, że jest wiele osób, które są bardzo wysoko wykwalifikowane. Jeżeli do takiego pracodawcy pójdziemy, złożymy swoje CV, no to jest to sprawa oczywista, że on wybierze tę osobę, która jest wyżej wykwalifikowana, która ma wyższe kwalifikacje, która ukończyła lepszą szkołę, a więc może być to trudne. Studiujesz biologię. Tak. Pracujesz Pracuję dla firmy diagnostycznej. diagnostycznej. Na Instagramie masz napisane, że jesteś adwokatem dzikiej przyrody. Jest to temat, który bardzo mnie interesuje. W związku z tym rozpoczęłam parę miesięcy temu wolontariat w akwarium nowojorskim na Coney Island. Tam zajmuję się zwierzętami, systemami wodnymi. Jest to coś, co chciałabym robić w przyszłości. Chciałabym z tym powiązać swoją karierę. Przynajmniej na razie jest taki plan. Jak to wyjdzie, zobaczymy, bo ze mną nigdy w sumie nie wiadomo. To prawda, no, mamę zaskoczyłaś swoim wyborem, Nowy Jork, no to myślę, że mama tam po prostu mamę zamurowało. Czy życie się już ułożyło w Nowym Jorku? Zdecydowanie tak. Ułożyło się, ale każdy, kto mnie zna, wie, że nie ułożyło się na tyle, abym tu pozostała na całe życie. No właśnie, bo napisałaś we wiadomości, ta wiadomość mnie troszkę ujęła, przyznam szczerze. Napisałaś, że tęsknisz. Uczę się tutaj, żyję i tęsknię za Polską. Tęsknię za Polską bardzo, tęsknię za rodzicami i za moim kochanym bratem. To są moje najulubieńsze osoby na tym świecie. A w sumie tydzień temu dopiero wróciłam z Polski, a więc jeżdżę do domu jak często, jak to jest tylko możliwe, na tak długo, jak tylko to jest możliwe, bo tęsknię. No tak,
I nie powiem, że ciągnie mnie do życia tam, ciągnie mnie do rodziny. Tęsknię za rodziną. Podziękujmy bratu serdecznie za to, że skontaktował mnie i Karolinę. Pozdrawiamy Kacpra. Kacper, pozdro. Nie stresuj się. Tutaj po pierwsze widownia na kanale Jak to daleko jest bardzo empatyczna, sympatyczna, więc spoko. Ciekaw jestem, jak przyjechałaś tutaj, Karolina, czy doznałaś takiego uderzenia szoku kulturowego? Bo jednak Olsztyn, nawet wiesz, Białystok, Gdańsk, Warszawa względem Nowego Jorku różnią się i to bardzo. Są to na pewno miasta znacznie mniejsze, jest tam znacznie mniej ludzi, a więc co mnie zaskoczyło, to chyba właśnie ilość ludzi. Wszędzie jest wszystkich pełno, w środku nocy ludzi jest pełno. No i przede wszystkim zawsze trzeba na siebie uważać. Wydaje mi się, że te zagrożenia, które na ludzi czyhają w wielkich miastach, to jest coś, na co ja zaczęłam zwracać większą uwagę. Serio? W sensie poczułaś się tutaj troszkę bardziej niebezpiecznie, zagrożona? Nie powiedziałabym, że poczułam się niebezpiecznie, raczej zdałam sobie sprawę z tego, że różni ludzie chodzą po ulicach i nie wiadomo, na kogo trafisz. Szczególnie tutaj. W Nowym Jorku zdarza się wiele różnych wypadków, takich nagłych agresji ze strony osoby, która przechodzi obok ciebie. Mogłoby się wydawać, że jest to ktoś miły, uprzejmy, a jednak coś jest nie tak. A więc to jest coś, na co ja zaczęłam zwracać uwagę. Ale fakt jest taki, że nigdy nie czułam się tutaj niebezpiecznie. Czasami wracam z uczelni późno w nocy, czy też z pracy, ale nie było nigdy takiej sytuacji, gdzie ja osobiście czułabym się zagrożona, ale zdaję sobie z tego sprawę, że różni ludzie chodzą po ulicach. A w momencie, kiedy tu przyjechałaś, miałaś problemy ze znalezieniem znaczy nie noclegu, tylko ogólnie miejsca do mieszkania. Bo teraz często słyszę od Polaków między innymi, że jest duży problem z mieszkaniami, z pokojami, mieszkaniami. Tutaj w Nowym Jorku jest zdecydowanie bardzo drogo, żeby znaleźć jakieś porządne mieszkanie niedaleko. Co to znaczy porządne? Czy czyste? Czyste, bez karaluchów. To jest coś, z czym ja się spotkałam. Ta rodzina goszcząca, do której przyjechałam na program Au Pair, oni mieszkali w tym tak zwanym brownstone, a więc mieli 4 piętra na Brooklynie, rzędy domów, które stoją obok siebie, one są wszystkie ze sobą złączone. Oni mieszkali w jednym z takich domów, dom był pięknie wyremontowany, a karaluchy były. Karaluchy straszyły mnie po nocach, a więc to jest coś, na co ja osobiście zwracam uwagę. Mam chyba traumę związaną z tymi karaluchami, a więc porządne, co ja mam na myśli, to po prostu czyste i niedaleko. Niedaleko Manhattanu. Za taki pokój porządny niedaleko, ile trzeba by było zostawić? Pewnie z $1600. $1600? Za sam pokój. Ja problemu nie miałam ze znalezieniem mieszkania, bo tak jak mówię, na początku jak przyjechałam, mieszkałam u rodziny goszczącej, miałam swój pokój u nich w domu, a więc mój nocleg był zapewniony, zanim jeszcze przyjechałam do Nowego Jorku. Jak zakończyłam program, rozpoczęłam studia, wprowadziłam się do mieszkania ze swoim chłopakiem i mieliśmy szczęście takie, że akurat szukaliśmy mieszkania w czasie pandemii, kiedy ludzie z Nowego Jorku zaczęli wyjeżdżać. Nikt nie chciał tutaj być, bo zaludnienie jest wysokie, a miejsca jest mało. Ludzie niemalże mieszkają jeden na drugim. Jest tutaj bardzo dużo ludzi, a więc w celu uniknienia tych tłumów ludzie z Nowego Jorku zaczęli uciekać, a więc ceny za mieszkania bardzo spadły. Udało nam się znaleźć bardzo fajne mieszkanie w bardzo fajnej cenie, a więc tam mieszkamy od 4 lat. Super. Chłopak Polak, czy chłopak Amerykanin, czy może jeszcze inny, z innego kraju? Chłopak Amerykanin, ale w sumie jego rodzice pochodzą z Wietnamu. Przeprowadzili się, oni też mają bardzo ciekawą historię. Wyjechali z Wietnamu w czasie wojny. Mieli 14-15 lat, jak wyprowadzili się z Wietnamu, przepłynęli na łodziach i później zostali uratowani przez takie duże statki transportowe, które przewiozły ich do Stanów, a więc też mają bardzo ciekawą, zagmatwaną historię. Czyli chłopak to również argument, który trzyma cię tutaj
zdecydowanie był argumentem, dla którego postanowiłam zostać. Obiecałam rodzicom, że wrócę po roku, a więc rodzice może nie zawsze ufajcie swoim dzieciom. Postanowiłam zostać na kolejny rok na programie Au Pair. Zdawałam sobie z tego sprawę, że jeżeli wyjadę, nasza znajomość to pewnie nie przetrwa próby czasu, ani tego dużego dystansu, odległości, zgadza się, a więc postanowiłam zostać, bo nie miałam nic do stracenia. Ocean by rozmył relacje. Tak mi się Atlantycki. wydaje. Niewykluczone. Hej mordo, czy oni jedzą pączki? Zapewne. Dunkin' Donuts jest tam. Słuchaj, czemu jest tak dużo tej ochrony tutaj na kampusie? Ochrona na kampusie jest, ponieważ w zeszłym semestrze na kampusie, na głównym trawniku miały miejsce protesty. Czy tutaj również próbują się przebić bezdomni? Na kampus? No. Chyba nie. Akurat jest na tyle strzeżony, że raczej bezdomnych tutaj się nie znajdzie. No i Bez do- ochrony czy z ochroną. No właśnie, bo taka dobra miejscówka, tutaj wszystko jest zorganizowane. Tak, wszystko jest jak w zegarku. Andrzej Mordula, udzielisz wywiadu? Ta sala. Ale był Spider-Man. Spider-Man, właśnie, możemy wejść? Możemy wejść. Tutaj miałeś zajęcia? Tak, tutaj miałam zajęcia. Proszę czyli bardzo, z kartą. zajęć. I to ja rozumiem. Bezpieczeństwo najważniejsze. Witam serdecznie. Tutaj kręci mi pan. Ty, tam strażnik siedział na wejściu. Może jakieś szkolenie mają? Nie chyba. W chińsku ktoś coś gadał. To są sale, w których były wykłady, w których wiesz, przychodziłeś się uczyć. Czy na egzaminach Amerykanie ściągają? Nie ściągają, nie ma jak. Jak to nie ma? Jest zakaz jakiejkolwiek technologii, plecaki pod ściany, telefony na biurka, długopis i ewentualnie kalkulator, jeżeli jest potrzebny, czy długopis, czy gumka do A taka ołówka. drobna ściąga papierowa? No nie wiem, czy może ktoś próbował, może im się udało. Ja nie próbowałam, bo się boję. Ale prawilna jesteś. No jest tak, że tutaj, przynajmniej na tej uczelni, nie ma czegoś takiego jak poprawka egzaminów. Jeżeli ktoś ciebie złapie na ściąganiu, no to wtedy Koniec. jest koniec. Jeżeli egzaminu się nie zda, no to wtedy też koniec. A więc Czyli później to na przykład, wiesz, ktoś ściągał i otrzymywał grant, no to mogą też mu cofnąć grant za to ściąganie? raczej nie, ale można popaść w różne kłopoty. Okej, to lepiej nie ściągać. To są Lepiej nie szafki dla studentów? Tak, szafki dla studentów. Ja w sumie 2 dni temu aplikowałam o swoją szafkę, bo mój plecak jest bardzo ciężki. Ja zawsze lubię mieć wiele rzeczy w plecaku, a więc tak noszę codziennie. A więc szafki dla studentów, ale nie każdy otrzymuje. Czy na uniwersytecie tutaj dużo jest Polaków? Macie jakąś taką ekipę polską? Jest polska ekipa. Ja niestety nie mam zbytnio czasu, aby się spotykać z ludźmi. Czy czasami nawet chęci nie mam, bo jestem tak zabiegana, że wolę sobie odpocząć w wolnym czasie, ale jest polski klub na Kolumbii. Liczy może z 10 osób, 15, a więc jest na sporo. Co robisz, Karolina, jak brakuje ci Polski? Jadę na Greenpoint po masło, które Po masło. uwielbiam. Ale ogólnie w sklepach tutaj nie ma masła, tak szczerze powiedziawszy, w sensie nie widziałem. W takich normalnych sklepach na ulicy jest masło. Jest? Jest, ale to jest masło irlandzkie, co by to nie oznaczało. Ja nie kupuję, wolę jechać na Greenpoint po polskie masło. Po polskie masło. I czy jesteś fanką pączków? Jestem fanką pączków. Czy są dobre pączki? Niestety nie polecam. Pączki są dość suche. Jestem przyzwyczajona do pączków ze Starego Miasta w Olsztynie, które są wyśmienite. Karolina, czy jest coś, co w Stanach cię przeraża? Coś w stylu, tak jak na przykład, wiesz, czytam historię ludzi. Studiowałam, mam magistra, załóżmy, jestem adwokatem i śpię na ulicy. W sensie ludzie bardzo szybko tracą majątki, popadają, wiesz, w bezdomność. Mam takie przynajmniej poczucie, słuchając bądź czytając różne historie. Czy faktycznie w Stanach jest tak, że jeżeli podwinie ci się noga, to ta noga ci się podwija tak nisko, że spadasz na ulicę? Wydaje mi się, że to zależy od jednostki.
Myśląc o samej sobie, wydaje mi się, że ja nigdy nie doprowadziłabym do takiej sytuacji, aby w ten sposób skończyć. Cenię swoje życie na tyle, aby wybierać taką drogę, która zapewni mi stabilizację. Bo tutaj też jest tak, że jeżeli coś ci się stanie, pójdziesz do szpitala, to nie wiem, złamiesz rękę, to za złamaną rękę nie płacisz, nie wiem, jakieś horrendalne pieniądze, jakieś $5000, nie? Czy coś w tym stylu. Dlaczego tak się dzieje? W sensie, czy da się to jakoś obejść? W Stanach jest taki system zdrowotny, że on nie jest centralizowany. Zależy od kto jakie ma ubezpieczenie zdrowotne. To ubezpieczenie zdrowotne pokrywa daną sumę wykonanego zabiegu, złamanej ręki czy nogi. Jest to na pewno trudne żyć w takim stresie, w świadomości, w której jeżeli coś się tobie stanie, ja nie decyduję, czy ja będę miała raka, czy nie. A jeżeli będę miała tego raka, nie daj Boże, ja nie wiem, czy moje ubezpieczenie jakiekolwiek leczenie pokryje i jest to trudne żyć w takiej świadomości, więc nie dziwię się, że ludzie w jakiś różny sposób reagują, jak coś im się wydarzy. Odnośnie tego ubezpieczenia, odnośnie aspektów zdrowotnych, miałaś taką sytuację, że trafiłaś, Karolina, do szpitala, prawda? Trafiłam do szpitala na 3 dni i 2 noce. Miałam zakładane węflony, podawane kroplówki i leki, które były mi potrzebne, aby zwalczyć, co tam było do zwalczenia. I po około, powiedzmy, 2 tygodniach dostałam... A ile byłaś w tym szpitalu? Bo to też jest bardzo, bardzo ważne. Byłam 3 dni i 2 noce. 3 dni i 2 noce, okej. Tak. Po około 2 tygodniach dostałam oficjalny rachunek, który został mi wystawiony przez szpital. Na rachunku były podliczone koszta za wszystko, co tam zostało mi tym w szpitalu zrobione. Czy chcesz... Podejmujesz się odgadywania. 3 dni, 2 noce. No myślę, że w polskim szpitalu byś, nie wiem, w prywatnym szpitalu byś zapłaciła, strzelam, z 5000 zł, $1200. 1200, no to razy 50. Co? Razy 50? $50,000 za leczenie w szpitalu. 3 dni, 2 noce. Zgadza się. Węflony to chyba ze złota były, a jadłaś tam chyba, nie wiem, jakieś kalmary, ikrę. A żeby tylko dostałam płatki z małym mleczkiem. Z Nie mortadelo. było na bogato. Matko, Ale opieka była wspaniała. Panie pielęgniarki były bardzo miłe. za $50,000 przeliczając to, przepraszam, że przeliczam, to jest 200,000 złotych. Za 3 dni. To chyba nikt na all excuse me wakacjach nie był na takich za 50 na 3. Kosmiczne pieniądze. Musiałaś to zapłacić z własnego portfela? Nie musiałam. W tamtym momencie miałam ubezpieczenie od stanu Nowy Jork i to ubezpieczenie pokryło cały koszt związany z moim leczeniem. Drodzy rodzice, widzicie, że Karolina bardzo dobrze sobie radzi, ogarnęła tamto, więc bez stresu i wszystko Żyje. jest dobrze. Żyje i ma się dobrze i po prostu rozkwita tutaj. Jesteś chora, masz kaszel, katar, więc co robisz tutaj? Umawiam się na wizytę lekarską w tamtym budynku. Nie wiem, czy będzie widać. Nie będzie widać, Nie ale będzie widać. w tamtą stronę na Ale w pewno tamtą wszyscy znajdą. Wszyscy zajdą. W tamtą stronę na 3. piętro się udaje i mam wizytę lekarską. Czyli to jest z ubezpieczenia tutaj ze szkoły, z Tak jest. uniwersytetu? Musiałam wykupić ubezpieczenie od ubezpieczalni, która współpracuje z uniwersytetem i w tym ubezpieczeniu mam wszystko wliczone. Co by mi się nie działo, ubezpieczalnia pokryje chyba cały koszt leczenia. Mówię chyba, bo nigdy nic mi się nie stało. No i dobrze, i tak trzymajmy. Lekcje się skończyły, więc dużo ludzi z tyłu. Zastanawiam się nad nawiązywaniem relacji, kontaktów tutaj w Stanach, bo tu jest taka, wiesz, ktoś podchodzi i mówi: cześć, co u Ciebie słychać? Ale on nie chce wiedzieć, co u Ciebie słychać, tylko pyta, nie? To jest raczej takie grzecznościowe. No właśnie, i jak się z tym czujesz ogólnie? Nie przeszkadza mi to. I ja już w sumie w ten sam sposób się zachowuję. Jak gdzieś wejdę, to jest w moją naturę weszło to, aby powiedzieć hi, how are you? A powiedz, z perspektywy osoby, bo jak tutaj przyjechałaś, to byłaś osobą, nie byłaś w związku, Nie. byłaś wolna. Czy w Nowym Jorku znalezienie drugiej połówki
jest proste, czy jakbyś to oceniła z perspektywy czasu? Jest to ciekawe pytanie. Duże miasto, ludzie pędzą, przyjeżdżają tutaj, wiesz, robić karierę, uczyć się, więc wiesz, ten związek schodzi troszkę na inny plan, a jeżeli już jest ten związek, to jest trochę na innych zasadach, mam takie poczucie, wiesz, bo tego czasu brakuje. Tak jak na przykład słucham niektórych ludzi tutaj, to mówią, że no, szukają tej drugiej połówki, chodzą na randki, ale nic z tego nie wychodzi. Wydaje mi się, że zależy to od człowieka i od człowieka, na którego się trafi. Mi się udało spotkać osobę, która jest bardzo empatyczna i jest bardzo porządnym facetem, chłopakiem, więc to chyba po prostu zależy od szczęścia, jakie się ma. Gdzie szukałaś? Na uniwersytecie? Nie, spotkaliśmy się przez przypadek na basenie. Ja w przeszłości trenowałam pływanie, Jeffrey również, no i spotkaliśmy się na basenie. Czyli hobby, czyli pasja do sportu połączyła was. W jakimś Wydaje mi się, stopniu. że tak. American Dream. Lata 80., 90. ludzie przyjeżdżali, wiesz, zarabiali, wracali, budowali domy. Mamy teraz 2024 rok. Czy wciąż czujesz jako młoda osoba, że dla ciebie życie w Ameryce, życie w Nowym Jorku to ten American Dream? Myślę, że jest to życie jak każde inne. Nie powiedziałabym, aby to było American Dream. Bo wydaje mi się, że American Dream kojarzy się z tym, że ktoś dostaje coś od losu, jakoś jemu się poszczęściło i żyje w dostatku. Tak nie ma. Każdy na to, co ma, musiał w jakiś sposób zapracować. No, pewnie zdarzają się wypadki, zdarzają się ludzie, którzy nie musieli na zbyt wiele rzeczy pracować. Ale to nie był na przykład mój przypadek. Na to, co mam, sama musiałam sobie zapracować. Nikt mi nic nie dał. Nic nie dał, musiałeś zadziałać. Pracujesz, studiujesz, budujesz tutaj związek. Twoje całe życie już skupia się w Nowym Jorku. Ten Olsztyn coraz bardziej, niestety, droga mamo, drogi tato, się oddalają. Ja w sumie nie sądzę, aby to było w ten sposób. Myślę, że ja jestem otwarta na zmiany. Rodzice wiedzą, że do nich wrócę. Pytanie tylko kiedy. Ale na te pytanie odpowiedzi nie mam. Rodziców zawsze masz w serduszku. Zawsze przy mnie. Takie kuriozalne pytanie tyczy się napiwków. W Polsce napiwki, no tak są, nie chcą, ale nie ma takiej presji. W Stanach? Ta presja istnieje. Napiwki są oczekiwane za każdą usługę, jaka by ona nie była, czy to fryzjer, czy kosmetyczka, restauracja, kawiarnia. Zawsze jest opcja dania napiwków i one są zazwyczaj oczekiwane. No właśnie, fryzjer, załóżmy za fryzjera płacisz $100. To jest akurat dość trafne. Tyle się płaci? Tyle się płaci, dlatego do fryzjera chodzę w Polsce. Pozdrawiam panią Dorotkę. Pani Dorotko, pozdrawiamy. I za takie $100 za fryzjera, za usługę, ile oczekuje taka fryzjerka plus minus napiwku? Od 10 do 20%. Wow, to dużo. Bardzo dużo. Jest to temat kontrowersyjny tutaj w Stanach czy poza granicami Stanów. Napiwki są oczekiwane. 20% ceny. No, jak ktoś przyjeżdża, student, który próbuje oszczędzać, no ale uda się raz na rok do fryzjera, no to te 20% to jest dużo, to jest mega dużo. To są takie, powiedzmy, dość porządne zakupy. Praca, wynagrodzenie za pracę i udziały w firmie za pracę. Czy ludzie tutaj często zmieniają ogólnie pracę, czy jednak ten fakt, że dostają udziały w firmie sprawia, że siedzą tam po 40 lat? Myślę, że to po raz kolejny zależy od jednostki, ale wydaje mi się, że jest to spotykane, że ludzie postanawiają pozostać w swoim zatrudnieniu ze względu na te udziały, które utrzymują. Czyli co, idziesz do pracy, dają ci umowę i tam masz, wiesz, tam masz wypłatę i tam masz na przykład, że za co miesiąc będziesz otrzymywać jakieś udziały, czy... Pewnie jest to raczej jakieś roczne wynagrodzenie w postaci udziałów, ale one zazwyczaj wzrastają co jakiś czas.
Czyli pracujesz 20 lat, to możesz liczyć, że tam załóżmy otrzymasz plus jeden udział, albo nie wiem, 1000 udziałów w danej firmie, coś takiego. Wydaje mi się, że tak. I czasami jest też tak, że szukając pracy, dostając propozycję pracy, jest tam właśnie wypisane wypłata, jakie dostaje się benefity, ubezpieczenie i do tego jest dopisek, że otrzymywane są również udziały w firmie. Czy ludzie, kiedy szukają pracy, zwracają dużą uwagę na to, jakie jest ubezpieczenie? Tak. Jest to ważne, aby to ubezpieczenie obejmowało jak najszerszy obszar opieki zdrowotnej. Najczęściej zwraca się uwagę na to, aby to ubezpieczenie ogólne wliczało ubezpieczenie dentystyczne, bo opieka dentystyczna w Stanach jest bardzo droga. Dentysta. Drogi? Bardzo drogi. Bardzo drogi. Rok temu miałam nieprzyjemną sytuację, gdzie przy jedzeniu pękł mi jeden ząb. Musiałam mieć zakładaną koronę na tego zęba i był to bardzo wysoki koszt. Ile? Zapłaciłam $1600 od razu. To taniej by było polecieć do Polski, Zrobić do dentysty, zęba. zrobić zęba i wrócić. Nie mogłam, w szkole byłam. Musiałam chodzić na egzaminy, a ząb musiał być zrobiony. A kto był, tak z ciekawości, kto leczył? Hindus? Pan, akurat on był chyba z Rosji. Z Rosji. Tak. Oni zazwyczaj są, no jakby to powiedzieć, żeby Stomatologami? są stomatologami i oferują troszkę tańsze usługi. I to była tańsza usługa. To te była 1000 tańsza usługa. Poszłam do innego dentysty, żeby się upewnić, czy to, aby tylko takie leczenie wystarczy. czy coś innego może trzeba robić, może ta korona nie jest konieczna. I w tym u innego stomatologa dostałam wycenę na 3000. Wow. A więc poszłam z tą tańszą. No jasne. Czy to jest też tak, że w Stanach każda nacja, załóżmy Meksykanie robią taką robotę, Rosjanie robią taką robotę, Chińczycy robią taką robotę? Jest taki podział na nacje i na pracę? Można powiązać? Być może, wydaje mi się, że to raczej te starsze generacje są troszkę bardziej podzielone. Wydaje mi się, że teraz to wszystko troszkę bardziej się zlewa, w związku z tym, że ogólnie edukacja, wydaje mi się, że jest trochę bardziej dostępna i wydaje mi się, że to zmniejsza te podziały wśród ludzi, więc może kiedyś tak było. Ale tak sobie myślą, że... Znaczy, nie myślą, tylko wiem, że jesteś teraz inspiracją dla wielu młodych ludzi, którzy oglądają ten odcinek i może zastanawiają się, jak trafić do Stanów, bo twoja droga prowadziła przez wolontariat. Au pair. Zgadza się. Au pair, czyli opiekowanie się dziećmi. Jak na taki wolontariat się załapać? Przede wszystkim trzeba znaleźć agencję, która organizuje takie wyjazdy. Czy jesteś w stanie polecić jakąś stronę? Au Pair in America. Polecam serdecznie, wszystkie panie konsultantki były bardzo uprzejme, rodzinka, do której trafiłam, była również bardzo miła, dziećmi, którymi się opiekowałam, były również bardzo miłe. Czy za taki wolontariat coś się płaci na początku? Tak, płaci się za ubezpieczenie, które jest bardzo ważne, a więc polecam taki koszt ponieść na samym początku, aby później Jakie to się są nie martwić. pieniążki? To jest około 1000 zł, 1500 zł za takie ubezpieczenie. Na cały ale to, wolontariat? na 1 rok. Tam koszt wzrasta wraz z różnym obszarem, który to ubezpieczenie obejmuje, ale to tak mogę trochę przekłamywać. Ten koszt mógł pójść w górę troszkę albo trochę więcej, to nie wiem. Ponosi się koszt opłaty programowej, ale o nic więcej nie trzeba się martwić. Lot jest organizowany, kupowany przez agencję, ma się wybór, jeśli chodzi o znalezienie tej rodzinki, a więc wszystko Jest idzie sprawnie. jakiś interview z tą rodziną, żeby czy po prostu nadajecie na tych samych falach, czy po prostu wpadasz do tego domu i tam już jesteś? Na początku trzeba przejść interview z panią konsultantką, a więc przechodzimy i przez pierwszy etap wywiad z panią konsultantką, która sprawdza twój język angielski, dowiaduje się trochę więcej o tobie, no i mówi ci, jak tam dalej proces aplikacji na program wygląda.
Następnie zakładasz swój profil na stronie internetowej, przez który rodzinki mogą się z Tobą kontaktować i wtedy można zadecydować, czy podoba mi się ta lokalizacja, czy też nie, bo można trafić w różne miejsca w Stanach. Znam dziewczyny, które są na Hawajach, niektóre są w Chicago czy Los Angeles. Jest dużo dziewczyn w Nowym Jorku, bo tutaj jest tutaj dużo ludzi, dużo dzieci do opieki, więc można trafić w różne miejsca. A więc normalnie można Czy na takim wolontariacie zarabia się jakieś pieniążki? Zarabia się około 200 do 250 dolarów tygodniowo. Są to pieniądze dla Ciebie. Możesz je wydać na co tylko się Tobie żywnie podoba, bo tak jak mówiłam już wcześniej, nocleg, a więc to jest wszystko u rodziny goszczącej. Jedzenie, opłaty za jedzenie ponosi rodzina goszcząca, a więc te pieniądze są dla Ciebie. I co później? Jest wolontariat i później chcesz iść na studia. Co trzeba zrobić, żeby zostać tutaj w Stanach z takiego wolontariatu i studiować? To już trzeba znaleźć sobie szkołę, program, który najbardziej komuś odpowiada. To pewnie trzeba przemyśleć, jakie ktoś ma zainteresowania, co chciałby robić w przyszłości. No i to już jest też proces aplikacji do szkoły jest różny w różnych szkołach. Jasne. I wtedy można po prostu też ubiegać się o grant. Wtedy trzeba ubiegać się o wizę. Jak się tę wizę otrzyma, to wtedy można składać aplikacje o stypendium na różne szkoły. No i właśnie, i moi drodzy widzowie, macie teraz właśnie plan, przepis na to, żeby znaleźć się w Nowym Jorku i złapać tutaj edukację. Polecam być odważnym I działać. i działać. Mamę pozdrów. Pozdrawiam mamy, Tyle stresu, tatę. co rodzice zjedli, no to ty sobie w głowie nie wyobraź. Będziesz miała dzieci, to zrozumiesz. Zobaczymy. Na wszystko przyjdzie czas. Moi drodzy widzowie, bardzo dziękujemy Karolino. Łapkę ściskam. Dziękuję bardzo. To była wielka przyjemność posłuchać o tym, jak wygląda życie i studiowanie w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Karolina, bardzo dziękuję za przybliżenie. Drodzy widzowie, zostawcie miłe słowo Karolinie za to, że podzieliła się z nami życiowymi historiami. Dziękuję za wysłuchanie. To chyba pierwszy wywiad, co? Pierwszy wywiad, bardzo się stresowałam. Nie było widać. Karolina świetnie sobie poradziła. Pamiętajcie, żeby zostawić Karolinie miłe słowo, bo to bardzo ważne. Łapeczka, komentarz i oczywiście poczta sandałowa, żeby odcinek poszedł jeszcze dalej w świat. Karolina, drugi raz jeszcze ściskam, żeby parzyście było. Łapeczkę. Dziękuję. Trzymam kciuki, żeby życie płynęło. No i trzymam kciuki, żeby się wszystko spełniło i żebyś skończyła studia tak, jakbyś chciała skończyć studia. W maju. W maju. Przyszłego roku. Będziesz rzucać beretem? Trzymajmy kciuki. Kciuki. Kciuki, tak jest. Trzymamy kciuki, moi drodzy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy. Czołem. Wielu z Was pewnie zastanawia się, co dalej. Powiem szczerze, że chyba już wystarczy wizytacji w Nowym Jorku i trzeba ruszać. Ruszać i eksplorować Stany. Gdzie? Dowiecie się w kolejnym odcinku.